Już? Dobrze, możemy. Ach. Mam 47 lat i od 7 lat latam dronami. Wszystko zaczęło się od drona zabawki, który kupiłem sobie, to był chyba 2015 rok. Zarabiałem wtedy troszeczkę więcej, te rzeczy powoli pojawiały się na rynku. Stwierdziłem, a polatam sobie, fajnie będzie, może nakręcę jakiś film z powietrza. Faktycznie kupiłem, polatałem, filmów to absolutnie kręcić nie chciało, no ale załapałem bakcyla. A dalej poszło już jakoś samo. Zawsze chciałem latać samolotami. Może nie tyle chciałem latać, ile pasjonowały mnie samoloty. I to też nie tak bardzo, aby pójść do szkółki lotniczej, chociaż mieliśmy w mieście szkółkę lotniczą, jest cały aeroklub. Nie było nas stać, ja jakoś zawsze miałem coś innego, komputery, programowanie i jakoś tak to wszystko się rozeszło, kiedy byłem jeszcze dzieciakiem. Dokładnie ta sama sytuacja była z modelami lotniczymi samolotów, kiedy one pojawiały się powoli na polskim rynku. Byłem dzieciak, rodzice mieli inne wydatki, mnie to jakoś specjalnie, no chciałem, ale nie chciałem aż tak bardzo. W pewnym momencie, kiedy ustatkowało mi się w zasadzie troszeczkę życie, ten moment, kiedy mogłem przeznaczyć część pieniędzy na jakąś zabawkę, ponieważ wtedy to faktycznie była dla mnie tylko i wyłącznie zabawka. Kupiłem, spodobało mi się i w zasadzie złapałem bakcyla, który trwa do dziś. Chyba nigdy w życiu nie miałem hobby, które trwałoby tak długo. Tak, wiem, drony, samoloty zdalnie sterowane to nie jest prawdziwe latanie, ale z lataniem to jest tak, że chciałbym, ale się boję. Leciałem parę razy samolotem, nie byłem zachwycony całym tym przedsięwzięciem. Pełno ludzi, dziwnie pachnące powietrze, wibracje. Wychodzi na to, że jednak jestem troszeczkę strachliwy, więc ten etap życia absolutnie odsuwamy sobie gdzieś na bok. Plus wiem, jak działa samolot i moje, że tak powiem, przeżycia techniczne sprowadzają się do tego, że wszystko, co działa, w pewnym momencie przestaje działać, więc no w sumie okej, no przyznam, boję się latać. Może nie tyle boję, co nie przepadam za całym tym przedsięwzięciem, a drony, a szczególnie drony FPV, kiedy masz na głowie te śmieszne okulary, to jest chyba następna rzecz, którą można mieć zamiast prawdziwego latania. Plus rozwiązuje to kilka poważnych problemów. Nie musisz jechać na lotnisko, nie musisz wydawać kopy pieniędzy na samolot, licencje i tak dalej. Możesz te wszystkie swoje drony, samoloty, radia trzymać gdzieś w pokoju, wziąć, kiedy masz na to ochotę, pojechać na pole, odpalić, spędzić tam 2-3 godziny, czasami spotkać jakiegoś kolegę, a czasami nie, bo to się zmienia, a w tym momencie praktycznie latam sam. Ale no, generalnie daje mi to frajdę, to poczucie wolności, to wolność i swoboda operowania tak naprawdę w 3 wymiarach, siedząc sobie na wygodnym foteliku przy samochodzie. Jak coś się stanie, spadnie, rozbije, to jest pole, tam się nic nie dzieje, nie ma najmniejszego problemu, można po prostu poskładać, pozbierać. Plus drony, samoloty i generalnie całe modelarstwo ma taki dodatkowy aspekt, iż zaspokaja to moje oczekiwania. Rządzę techniczną. Zawsze uwielbiałem budować, konstruować, więc buduję, konstruuję, używam, rozbijam, przebudowuję, rozbudowuję, rozbijam jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i jakoś to się kręci. Jakoś tak się też złożyło przy okazji, iż te drony, samoloty zdalnie sterowane to już nie jest dla mnie praktycznie tylko hobby. Znaczy, może inaczej, to jest dla mnie hobby.
sposób na oderwanie się od codziennej roboty, rodziny, siedzenia w czterech ścianach, bo odkąd tak naprawdę rozpoczęła się pandemia, a potem skończyła się pandemia, pracuję z domu. No, taki zawód, informatyk, no nie informatyk, programista, jakoś firmy chciałyby w sumie, ale boją się, że ludzie będą odchodzić, żeby ludzie wrócili do biura, więc nie chodzę do biura, mam biuro, mam ten swój komputer, pracuję zdalnie i jakoś się kręci. No, ale człowiek chciałby wyjść. Może nawet nie tyle do ludzi, ile po prostu chciałby wyjść, porobić coś, co lubi. A tak się złożyło, że lubię to latanie. Lubię to latanie, sprawia mi to frajdę i chyba w sumie to o to chodzi z tym hobby tak naprawdę. Całe drony i FPV. FPV to jest takie latanie, kiedy zakładasz na twarz gogle takie lub inne. Tak zdejmę to może. Zakładasz na głowę, tutaj masz wyświetlany obraz z kamery, ponieważ każdy dron FPV ma tutaj z przodu kamerę i tak naprawdę lecąc widzę dokładnie to, co dron widzi kamerą. To jest właśnie ta część FPV, ta część dronowa. Samoloty też oczywiście mogą być FPV, ale jakoś chyba w chwili obecnej, jeśli mówimy o FPV, czyli First Person View, to tak naprawdę mówimy o tych dronach szczęsnych, nieszczęsnych. Swoją drogą mają obecnie nie najlepszą reputację na świecie. Jakoś to wszystko jest nagonka, regulacje, uprawnienia, kontrole. No może nie kontrole, ale to wszystko robi się troszkę bardziej skomplikowane. I tak, no, okulary na twarz, radio do ręki. Radio, czyli coś takiego, gdzie są dwa drążki, kupa przełączników i lecisz i sterujesz tym nieszczęsnym albo szczęsnym dronem tak, żeby leciał tak jak ty chcesz, albo przynajmniej nie rozbijał się zbyt często, bo rozbijające się drony to jest normalne, to jest sport kontaktowy. Brzmi to może absurdalnie, bo kontakt nie odbywa się między tobą a kimś innym, ale między dronem, drzewem, betonem i to się psuje, rozbija, trzeba naprawiać, ale chyba o naprawianiu to w sumie już mówiłem. Rewolucja dronowa, rewolucja może zbyt silne słowo, ten największy okres rozwoju dronów i FPV to jest 2015, 16, 17, kiedy pojawiły się wreszcie dobrze latające, fajnie latające drony, które można było zbudować sobie samemu, albo kupić oczywiście w miarę niewielkim kosztem i używać do woli. Oczywiście Stany Zjednoczone, drużyna Seattle, Dallas, nie pamiętam już w tej chwili, pierwsze konkursy wyścigów dronów, ponieważ tak, wyścigi dronów to też jest to. I nagle na YouTubie pojawia się film pod tytułem Hawaii Balls, kiedy możesz zobaczyć, jakie to niesamowite widoki pojawiają się przed Twoimi oczami, jak bardzo możesz zwiedzać, oglądać miejsca niedostępne przedtem. Ten film, krótki zresztą, jak na obecne standardy, wcale nie taki dobry, chyba tak naprawdę rozpoczął tą taką ewolucję wśród ludzi, którzy zobaczyli, o, te drony są fajne, może ja też bym chciał tym polatać, może spróbować. I ten właśnie 2016-17 do 18 to jest ten okres, kiedy ludzie po prostu szli jak szaleni w drony, ponieważ wszyscy chcieli latać z goglami, nie takimi, to wtedy jeszcze technologia była troszeczkę inna, z goglami na twarzy, oglądać jak to wychodzi. Trwało to niezbyt długo, ponieważ w zasadzie już w okolicach 2018-19 ludzie chyba mieli przesyt. Dla wielu chyba, no nie wiem, taka moja jest teoria, okazało się to troszeczkę jednak trudniejsze niż na początku myśleli. Nie jest tak łatwo być dobrym w tym całym lataniu. I część ludzi zaczęła odchodzić, coraz więcej odchodziło, mniej przybywało. Znaczy, ludzie dalej latają, ale to na pewno nie jest ten poziom latania jak te 5 czy nawet 4 lata temu. A potem przyszła pandemia i w zasadzie od początku pandemii, przynajmniej tutaj w moich okolicach, tu gdzie ja mieszkam, no to nic się już z dronami nie dzieje.
To był chyba 2018 rok. Urządziliśmy sobie tutaj w okolicy na jednym z pól nawet własną ligę wyścigów dronowych. Ponieważ tak, wyścigi, racing i freestyle to są te dwie najbardziej chyba popularne, bez zobowiązań, rodzaje latania dronami. Mieliśmy własną ligę wyścigową, mierzyliśmy czasy na torze, rozkładaliśmy tory, kupa frajdy. A momentami potrafiło na to jedno niewielkie pole podjechać 8 samolotów. Znaczy nie 8 samolotów, 8 samochodów. Każdy chciał polatać. Technologia była taka i dalej jest taka, że 4 osoby naraz mogą latać, ponieważ to dużo zajmuje pasma radiowego, transmisja wideo. I 4 osoby da się polatać z zakłóceniami, 5 to już tak absolutnie na styk, więc nawet w pewnym momencie musieliśmy latać na raty. Najpierw ta czwórka, potem ta czwórka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To był chyba 2018, po prostu najlepszy rok w mojej okolicy i chyba nawet nie tylko. Zawody wyścigów dronowych co kilka miesięcy. Ja nigdy nie pojechałem na żadne, ale koledzy owszem skusili się. A w 2019 w sumie to już się nikomu nie chciało, jakoś nastąpił przesyt. Tak, dalej spotykaliśmy się regularnie co tydzień z kolegami na polu, żeby sobie polatać i miło spędzić czas. Zima 2019-2020. Pierwsze dni marca, pandemia się rozkręca i wtedy tak naprawdę po raz ostatni widziałem na polu większość moich kolegów. Kilku spotkałem jeszcze później, ale od tego czasu w zasadzie był to koniec. Jasne, przychodzą nowi. Mam nowych kolegów, których czasami widuję, polatamy sobie fajnie, jest super, ale generalnie nie ma już w tym momencie z kim polatać. A szkoda, bo hobby naprawdę fajne. I nie tak drogie jak policzyć, bo jak dobrze na przykład policzysz, ile kosztuje Cię, nie wiem, motocykl, albo kosztuje Cię dobry, naprawdę wypasiony rower, to drony nie są tak drogie. Bezpieczniejsze, bo się raczej nie zabijesz. Nikt chyba jeszcze nigdy nie zginął w związku z lataniem dronami. Nie rozbijesz się na motocyklu, nie potrąci Cię raczej samochód. Okej, jest to może mniej zdrowe niż jeżdżenie na rowerze, ale tak jak mówiłem, policzyć koszt roweru, wypasionego roweru, to za koszt wypasionego roweru to 2-3 zestawy dobre, naprawdę dobre, bez problemu sobie kupisz i będziesz latać. Jak zacząć? Jak zacząć? Trzeba wziąć i zacząć, po prostu. Trzeba wyłożyć trochę gotówki na dzień dobry. Ile? Z $1000 obecnie to jest takie absolutne minimum. Ceny poszły do góry w związku z kryzysem na rynku mikroprzewodników. Dolar drogi, więc bez $1000 to w zasadzie nie ma. To nie będzie jeszcze ten cyfrowy sprzęt, kiedy obraz po prostu jest super kolorowy i fantastyczny, ale za $1000 kupisz dobry, nie najlepszy, ale dobry zestaw analogowy, którym spokojnie sobie polatasz. Będziesz potrzebował gogle, co chyba tak naprawdę jest w chwili obecnej największym wydatkiem. Będziesz potrzebował radio, które będzie Cię kosztowało, na $100 trzeba liczyć mniej, to nawet chyba nie warto w sumie jest podchodzić. Kilka baterii, baterie kosztują około 100 za sztukę. Drona $200, coś koło tego. I tak naprawdę zacząć latać, zacząć mieć zabawę. Od razu mówię, pierwsze momenty są trudne, ponieważ częściej się rozbijasz niż faktycznie latasz. Wrażenie po raz pierwszy po założeniu gogli jest wow, co się dzieje, mój błędnik, zawroty głowy, niektórzy wymiotują. Ja na szczęście nigdy nie miałem tego, że miałem problemy zdrowotne z wymiotowaniem, ale niektórzy tak, niektórzy słyszałem o tym, że wymiotują. Można sobie uprościć sprawy na symulatorach. Na komputery można pobrać sobie symulator, odłożę może te gogle. Można sobie sprawić symulator podłączamy do radia i na monitorze lewo, prawo, góra, dół. A potem albo złapiesz bakcyla, albo tego bakcyla niestety nie złapiesz. A może będziesz w tym dobry, może nie będziesz w tym dobry. Jak będziesz w tym dobry, to pewnie będzie Ci to sprawiało frajdę. Jak będziesz obsysał w lataniu, to raczej
od hobby odejdziesz i nie będzie to Cię specjalnie interesowało. Ale tak, no radio musisz mieć, można na symulatorze w zasadzie z padem od jakiejś konsoli za początku spróbować, sprawdzić na symulatorze, kupić ten sprzęt, pójść na pole, gdzie latamy daleko od ludzi. No w tej chwili jest to regulowane hobby, musisz mieć plakietkę z pozwoleniem, nalepić plakietkę na drona, trzeba mieć spotera, wszystko się skomplikowało i sprawdzić, czy sprawia Ci to przyjemność. No mi to sprawia niesamowitą przyjemność. A potem trzeba po prostu latać. Ścieżek rozwoju w tym całym lataniu jest kilka. Bo wtedy w 2015-17 chyba największy hype był na tak zwany racing. Jest tor z bramkami i po prostu latamy na czas. Kto szybciej przeleci tor, kto krótsze okrążenia, na przykład latamy 10 okrążeń, kto zrobi 10 okrążeń szybciej, albo mierzymy okrążenie, kto zrobi więcej okrążeń. No, sposobów jest kilka. 4 zawodników na torze i szybciej, ale to są roboty. Jeśli chcesz być dobry w racingu dronowym, no to naprawdę trzeba ćwiczyć i mieć refleksy, no chyba nawet lepsze niż refleksów pilota myśliwca. Drugim sposobem to jest freestyle, gdzie po prostu latasz dookoła tego, co masz. Drzewo, krzaki, pole, bramki nawet. No freestyle na bramkach też można robić. Po prostu robisz różnego typu akrobacje i figury w powietrzu. Ja raczej latam freestyle'owo. Przestałem w zasadzie latać racingowo, no przestało mnie to kręcić. No i we freestylu nie trzeba być tym robotem z super mega refleksami. Tam masz czas na to, żeby pomyśleć, a teraz zrobię taką figurę, teraz zrobię taką, to drzewo wezmę z prawej, to drzewo wezmę z lewej. No i jakoś tak to jest bardziej dla starszych osób. No, 45 lat to nie jest nastolatek z super mega refleksami. No, bądźmy szczerzy, no, nikt się nie robi młodszy z wiekiem. I wreszcie mamy to, co zajmuje chyba, teraz może na to jest właśnie największy hype, to jest powietrzna kinematografia. Drony stworzone do tego, aby wozić ze sobą kamerę. Duże maszyny, najczęściej duże maszyny, jeszcze często z zainstalowanym gimbalem. Kamera, która jest na tak zwanym cinelifterze, to kosztuje kosmiczne pieniądze, więcej niż ten cały olbrzymi i naprawdę potężny dron. I kręcenie tego dla siebie, no to raczej to nie ma sensu, ale na potrzeby filmów, teledysków, generalnie produkcji filmowych, a kręci się tego trochę. To jest chyba w tym momencie ten element tego całego RC FPV, który staje się biznesem. No bo jeśli latasz sobie gdzieś na polu, no to biznes z tego żaden, a jeśli latasz wyścigowo, no to ilu tych najlepszych ścigantów jest? No kilku tak naprawdę na świecie i oni tak naprawdę dzielą rynek między siebie. A jakbyś chciał zarobić na dronach, nawet tych lepszych takich FPV, no to zdecydowanie kinematografia i kręcenie na potrzeby produkcji filmowych, albo ewentualnie DJI-em, takim dronem mniejszym, latasz sobie i sam sobie kręcisz i generalnie jest fajnie i masz fajny obrazek, który możesz komuś tam kiedyś pokazać, bo patrz, jakie ładne widoczki nakręciłem. 7 lat. 7 lat, drony, samoloty. Tak jak mówiłem, no chyba do tej pory nie miałem hobby, które u mnie by wytrwało dłużej. Pewnie jeszcze parę lat polatam, chociaż nawet w moim podejściu i w mojej pasji obserwuję pewne zmiany. No już nie wyrywam się, kiedy tylko mogę na pole. Teraz na przykład dzisiaj zamiast iść na pole, to 3 minuty samochodem, siedzę tutaj, kręcę ten film, aby Wam opowiedzieć, Tobie opowiedzieć, jak to jest z tymi dronami, więc coś się zmienia. Ale chyba nie mógłbym odstawić teraz FPV. To zbyt głęboko we mnie siedzi, mam zbyt dużo tego staffu, tego sprzętu, tego tałatajstwa wszystkiego, ten kanał na YouTubie, to programowanie, no stało się to nieodłączną częścią mojego życia i chyba nie byłbym w stanie tak naprawdę już z tego zrezygnować.
A, a co będzie z hobby, z tymi dronami i lataniem? Regulacje, regulacje i jeszcze raz regulacje. Będzie coraz ciężej już w tym roku. To był ten czy przyszły, zeszły? Chyba ten. Unia Europejska wymaga rejestracji, zgłaszania, latanie FPV. No, w zasadzie jest nielegalne. Nikt tak naprawdę tego nie przestrzega i tak długo jak nie robisz nic głupiego, to znaczy nie latasz między ludźmi, a sobie tam flipasz na polu, no nikt ci złego słowa nie powie. Ale no, lżej to już chyba było, lepiej to już było, lepiej nie będzie i chyba, no i chyba po prostu trzeba to zaakceptować. Z drugiej strony, no technologia idzie do przodu. To, jak drony latają teraz, a jak latały te kilka lat temu, to jest niebo a ziemia. To nawet nie ma porównania, jak stabilne, responsywne i jak dokładnie realizujące Twoje polecenia drony w tym momencie są. Kilka lat temu robiły co chciały. No, latało to fatalnie, no, utrzymywało się w powietrzu, ale jak patrzyłeś przez kamerę, to ciągle to telepało, to w ogóle nie chciało latać tak jak Ty chcesz. W tym momencie instalujesz, wgrywasz, latasz, trzeba parę suwaczków, czasami przesunąć w lewo, w prawo i jest po prostu genialnie. Tak naprawdę programiści tworzą drony, bo kwestie mechaniczne to my mamy już od ładnych paru lat opracowane, natomiast z komputerami sterującymi dronami no nie jest tak wesoło. Tutaj naprawdę można bardzo dużo osiągnąć. Muszę sprzątnąć to wszystko, muszę całe studio uprzątnąć, a potem może nakręcę jakiś film o dronach. Jutro rano może pójdę polatać. Żona z dzieciakami wyjechała do teściowej, mam chatę wolną, no dlatego kręcę ten film. Także jutro rano mam czas, żeby pójść polatać. Z drugiej strony ma być gorąco. To jak jest tak gorąco, to też się nie chce, no bo to słońce pali, parzy. Z drzewkami to jest różnie, żeby cień mieć. No ale może się skuszę. Z drugiej strony jutro wieczorem, kiedy nie będzie tego słońca, mam zaplanowanego live streama, gdzie będę mówił o dronach w internetach. To może w niedzielę. Dzisiaj jest piątek, tak na marginesie. To może w niedzielę rano bym pojechał, bym wstał o 7, kiedy będzie jeszcze chłodno. Pojechał, zrobił z 8 pakietów, to mi zajmie jakieś 2-3 godzinki. Może nakręcił parę ujęć dla jakiegoś filmu o dronach. Wrócił, zjadł obiad, coś innego porobił i może bym wieczorem jeszcze raz wyskoczył. A to jest plan. Czy spotkam kogoś na moim polu? Wątpię. Ale nawet samemu to odpocząć troszeczkę, poprzebywać z naturą, posłuchać wycia silników. Fajny jest ten dźwięk silnika. No to Wam powiem, że ten dźwięk tych 4 silników dronowych, tych śmigiełek kręcących się na niesamowitych obrotach, no to jest coś. To fajnie brzmi w uszach, to jak mówią, że dźwięk dobrego silnika spalinowego to jest takie coś dla fanów motoryzacji, no to dźwięk dobrego śmigła i silnika taki jeszcze trochę większy, takie 10-calówka na wysokich obrotach, tak wyjący, takie niskie, takie no to naprawdę brzmi imponująco. No i chyba tyle. Dziękuję. Cześć.